Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki temat, tak jak widać po opisie, czyli dlaczego karmienie piersią pięciolatka wzbudza tak skrajne emocje w mężczyźnie. Jest to bardzo mocny temat i bardzo dużo wywołuje takich negatywnych obrazów, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, o czym wielu mężczyzn sobie myśli. No właśnie, bo czym jest to, te skrajne emocje, czym jest ta taka wyobraźnia, która prowadzi do jakiegoś nadużycia. I tutaj bardzo chciałabym wejść głębiej, ponieważ ja obcuję ze środowiskiem kobiet, które wychowują swoje dzieci w naturalny sposób. Co to znaczy w naturalny? Czyli dorosła kobieta, dojrzała kobieta i dojrzały mężczyzna podąża za potrzebami swojego dziecka. I ja jestem w takim gronie ludzi, a nawet coraz większej grupie ludzi, gdzie są kobiety i mężczyźni. Oni są w związkach, mają swoje 4-letnie dzieci, 5-letnie i wciąż karmią piersią. I tutaj zwłaszcza najbardziej mężczyźni odzywają się i komentują, kiedy kobieta karmi syna. Kochani mężczyźni, ponieważ wielu mężczyzn zostało bardzo mocno straumatyzowanych przez mamy, przez te pierwsze boginie, pierwsze kobiety, które w ich ciele się rozwijaliście, pod ich sercem, byliście podłączeni pod wszystkie organy, które dawały wam życie. I teraz wielu właśnie mężczyzn, ja myślę, że większość, ma takie odczucia tylko dlatego, że przede wszystkim nie dostali w pełni takiej pełnej obecności matki, ciepła, takiego ciepłego widzenia, takiego otulenia emocjonalnego, a przede wszystkim piersi, która była po to, żeby wykarmić was. No niestety, kobiety w tamtych czasach nie były w stanie z wielu powodów. I my znamy naszą historię. My znamy to, co się działo podczas wojny, to, co się działo właśnie w naszych domach, kiedy nasi dziadkowie walczyli, kiedy nasi rodzice wyjeżdżali za granicę, żeby zarobić jakieś pieniądze, kiedy matki szły do pracy, ojcowie byli nieobecni, a jak byli obecni, to byli przemocowi, to nadużywali alkoholu. I tacy mężczyźni, którzy tutaj hejtują, którzy właśnie odzywają się na temat tych skrajnych emocji, którzy właśnie czują te skrajne emocje, to są właśnie mężczyźni z takich domów. Ja z takimi mężczyznami pracuję. I ja mówię też to z własnego doświadczenia, bo to, co wy mówicie, jest mi to bardzo bliskie, bo ja jako dziecko również potrzebowałam tej piersi. Ja również potrzebowałam tej mamy, która będzie dla mnie, która będzie obecna. I teraz mężczyzna, który mówi, że to jest jakaś pornografia, to nie, kochani mężczyźni, pornografia jest często właśnie wynikiem tego, że mężczyzna nie dostał tej piersi, że ten mężczyzna nie dostał tego wsparcia emocjonalnego. Ta pornografia, a także skakanie z kobiety na kobietę i traktowanie kobiety jako obiekt seksualny, a piersi tylko jako przyjemność, no to właśnie jest efektem tego, że zabrakło matki, zabrakło obecności matki, takiej czułej właśnie, takiej, która jest
zawsze, kiedy wy potrzebujecie, przynajmniej do tego 5., 6. roku życia. No niestety, i kiedy zabrakło takiej bliskiej obecności mamy, no to w naszym społeczeństwie ukształtowało się, że kobieta i jej ciało jest to bodziec, a jednocześnie jest to sposób na wyrzucanie emocji przez mężczyznę. To jest często też szukanie w kolejnych partnerkach, w kolejnych kobietach mamy. To jest szukanie ukojenia emocjonalnego poprzez akt seksualny, poprzez dotykanie kobiecego ciała. I ja nie widzę nic złego w odczuwaniu przyjemności, bo bliskość jest cudownym efektem miłości. To jest coś, co daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie bliskości, daje poczucie takiej wspólnoty. To jest też jedność, budowanie wspólnie rodziny. Ale kiedy ktoś hejtuje matkę, która wstawia do sieci zdjęcie, że ona jest w bliskości ze swoim synem, którego karmi piersią, mężczyźni hejtują to, pisząc, że to jest, że jest chora, że jest psychiczna i że to jest akt tylko jakiś nadużycia przez matkę, która nadużywa swoje dziecko, no to bójcie się Boga. Ludzie, gdzie my jesteśmy? Co to za świat? Nasze społeczeństwo w 99% jest straumatyzowane. Bardzo mało było domów, w których była bliskość, ciepło. Było tylko zaspokajanie potrzeb materialnych w większości, przynajmniej te lata 70., 80., 90. To było zaspokajanie tylko takiego podstawowego przetrwania. Niestety, ale właśnie w wielu naszych domach nawet nie było tego, nawet nie było jedzenia, nawet nie było takiego bezpiecznego też domu, które byłby schronieniem, gdzie są podstawowe warunki zapewnione. I niestety, ale właśnie ktoś, kto hejtuje w taki sposób, jest przede wszystkim z takiego domu. I tam się wytwarza ból, bo nasz system też tak został zaprogramowany, że bliskość z człowiekiem jest zła, jest niedobra. A dlaczego? Dlatego, że my tego nie znamy. Dla nas to się wydaje dziwne, dla nas jest to niepojęte. Wywołuje w nas ból, bliskość. I kiedy widzi się obraz nawet nie tylko matki 4- czy 5-letnich dzieci, ale maleństwa takiego karmiącego, czy to w restauracjach, czy to w miejscach publicznych, zaczyna być jakaś głupia rozmowa. Ludzie, kobieta jest tak ukształtowana, że kiedy się rodzi jej potomstwo, ona ma pokarm. Ona ma więź z tym dzieckiem, tworzy więź z tym dzieckiem. I teraz ona karmi piersią po to, żeby to dziecko było zdrowe, silne, żeby ono miało poczucie bezpieczeństwa. A poczucie bezpieczeństwa to jest pierś matki. To są jej objęcia, jej ciepłe ramiona, to jest jej czas. I teraz zamiast hejtować to, drodzy panowie, zaopiekujcie się swoimi kobietami. Zamiast hejtować, stwórz jej takie bezpieczeństwo tej kobiecie, która będzie ze spokojem karmić to dziecko, która będzie ze spokojem się opiekować przez 5-6 lat pierwszego życia tego dziecka. Bo wtedy ty znajdziesz swoją rolę przy tej kobiecie, bo wtedy ty znajdziesz miejsce w świecie, kiedy ty staniesz obok tej kobiety, przy niej, otaczając ją swoją opieką, aby ona mogła otoczyć opieką swoje potomstwo, aby ona mogła z miłością zaopiekować się dzieckiem, które jest twoje, które jest częścią ciebie. Więc jeśli to jest zaburzenie, kiedy właśnie mężczyzna odbiera karmienie piersią jako coś nieprzyjemnego. Wyobrażasz sobie, kiedy ci się chce jeść? Jeszcze takie pytanie. Dostaję takie pytania. Czy to jest normalne, że kobieta karmi w restauracji albo w miejscach publicznych? No a kiedy tobie się chce jeść, to gdzie idziesz? Do koryta? Gdzie ty idziesz?
Chowasz się po kątach, żeby zjeść, idziesz do restauracji, wyprostowany, wypachniony, siadasz i jesz. No a twoje małe maleństwo, które jest głodne, to matka ma chować się po kątach, bo społeczeństwu się to nie podoba. No ludzie, gdzie my idziemy? Dlatego świat się zmienia. Musimy spojrzeć trochę na to z perspektywy miłości, z perspektywy tego, jak wyglądają relacje wasze partnerskie, jak wyglądają relacje z waszymi dziećmi, jak wygląda wasza rodzina. I na podstawie tego odzywajcie się i piszcie, a nie na podstawie tego, co wy widzicie. Bo jeśli w twojej rodzinie nie idzie ci z relacja z żoną, to ty musisz wykonać robotę. To ty musisz się zająć wreszcie swoimi traumami. Właśnie z ojcem, który cię lał, z matką, która ci nie miała dla ciebie czasu, która cię wyzywała, która cię tłukła, która o jakiej piersi ci, czy jakąś pierś ci dała? Nie, bo kobiety były w tak dużym stresie, że one nawet nie miały pokarmu. One były tak przemęczone, że one musiały pracować, opiekować się dziećmi i jeszcze domem, i jeszcze zajmować się mężem, który niestety, ale nie był wydolny. Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. No właśnie, i teraz powrót do naturalnego rodzicielstwa zaczyna się od świadomości dorosłego człowieka. A żeby ten świadomy człowiek mógł dać zdrowie i życie potomstwu, nowemu pokoleniu, świeżemu, żeby było niestraumatyzowane, no to przede wszystkim musi zacząć od siebie, zacząć od swojego wnętrza, poukładać tam wszystkie traumy, wszystkie relacje z matką, z ojcem, poukładać to sobie wewnętrznie, przetransformować to, zobaczyć, przede wszystkim złapać kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, ze swoją seksualnością, która właśnie niestety, ale marnotrawisz swoje plemniki na skakanie z kobiety na kobietę, szukanie mamusi na zewnątrz, szukanie wsparcia i ukojenia poprzez akty seksualne i poprzez ciało. I teraz kobiety, które zobaczcie jeszcze, co kobiety sobie robią. Kobieta, która nie jest połączona ze swoim sercem i ze swoim ciałem, co ona robi? Ona będzie się pokazywać prawie półnaga, żeby ciebie przekonać do siebie. A wy i tak takich kobiet nie chcecie. Takich, które są roznegliżowane. A jeszcze trend taki. Piękne, atrakcyjne, wymalowane, szpilki, ubranie stylowe. Gdzie to idzie? Te kobiety, czy one są połączone ze swoim sercem, ze swoją naturą? Jak ona nie wyjdzie bez makijażu, to ona się źle czuje. Sorry, ale tak jest. Ja byłam w tym miejscu, ja przeszłam to. Ja mówię to w takich emocjach, dlatego że ja zostałam straumatyzowana przez społeczeństwo, przez rodziców, przez ródce. Mój ród cały był straumatyzowany, gdzie kobieta, matka nie była szanowana, traktowana. Ona też nie widziała siebie, ona też była w zupełnie innym flow, kiedy ma te dzieci, kiedy ona musi się zaopiekować nimi. Ona jest na innej fali zupełnie i ona jeszcze bardziej potrzebuje tego waszego wsparcia, a nie pierdolenia, za przeproszeniem, na temat tego, że to jest jakieś nadużycie. Zaopiekuj się tą kobietą. Daj jej dom, daj jej wsparcie finansowe, idź do pracy, zarób i nie czekaj. I teraz oczywiście ten temat wymaga o wiele więcej, dlatego że to jest trauma nasza i bardzo duża, pokoleniowa. To są lata pracy, ale kiedy zobaczysz takie dziecko, jeśli przyjdzie ci do głowy, że to jest jakiś akt seksualny, matka karmiąca swoje potomstwo, nawet starsze dziecko, to chcę ci powiedzieć, że jestem w takim miejscu świadomości, jestem też w takim miejscu z ludźmi, gdzie jest tata i mama i są dzieci. Tata opiekuje się mamą, a mama opiekuje się potomstwem i to mama
karmi 4- czy 5-letniego syna po to, żeby dać mu poczucie bezpieczeństwa, bo ono jest wrażliwe jeszcze, to dziecko, bo ono jeszcze potrzebuje bliskości, bo ono reguluje w ten sposób swoje emocje, bo ono w ten sposób buduje swoje poczucie bezpieczeństwa, a jak ono dostanie to od matki, czyli dostanie tą pierś, albo bliskość taką cielesną, bycie w bliskości, skóra do skóry, ciało, takie nawet nagość, to ten młody człowiek wyjdzie w dorosłości i nie będzie patrzył na kobiety seksualnie, będzie patrzył jak na istotę. Te relacje będą stałe i trwałe. Tam mężczyzna będzie się wiązał z jedną kobietą i z nią będzie tworzył dom i z nią będzie miał potomstwo, nie będzie skakał z kobiety na kobietę, nie będzie zaspokajał tylko pod siebie, swoje ego karmił i wyrzucał swoje emocje, z którymi sobie nie radzi, bo to nie tędy droga, ale ja wiem, że to nie jest łatwe i że tak jest. Ja to wiem. Bo to nie jest łatwe, bo to jest cholernie trudne, kiedy zostaliśmy straumatyzowani i szukamy drogi wyjścia z tego. I tak to przynosi ukojenie. Dotyk kobiecego ciała, czy akt seksualny. Bardzo taki automatyczny, mechaniczny wręcz. Tak to przyniesie. Masturbacja, to ci przyniesie ukojenie. Ale na chwilę. I nic z tym nie zrobisz. Ale jest mnóstwo technik, które pozwalają te emocje wypuścić, które pozwalają uzdrowić twoje ciało. Ja pracuję z mężczyznami od 4 lat. Pracuję też z kobietami. I teraz, żeby nie było tylko, że to mężczyźni są źli. Nie. Kobieto, jeśli ty się wstydzisz karmić swoje dziecko, jeśli ty obawiasz się tego hejtu, to tylko jeszcze bardziej pokazujesz temu społeczeństwu, co jest normą. A co jest normą? Miłość. To jest norma, to powinno być norma. To jest zdrowe dziecko, które wychodzi do społeczeństwa. To jest ty nie jesteś do odrodzenia dzieci. Absolutnie nie. Nie musisz ich mieć, jeśli nie czujesz. Ale tak zostaliśmy biologicznie zaprojektowani. I tak samo został zaprojektowany mężczyzna do tego, żeby dawać życie. Ale żeby nie mylić pojęć, nie mylić ról w świecie, nie mylić celu, po co tu przyszliśmy. Nie jesteśmy tylko do rozmnażania, nie musimy tego robić. Ale niestety tak jest, że kiedy człowiek wykarmiony piersią, który dostaje obecność matki, miłość matki, który dostaje bliskość, on wychodzi do świata pełny, nakarmiony. On nie zostawi swojej kobiety. On nie będzie skakał z kwiatka na kwiatek i on nie będzie ranił innych kobiet. On nie będzie zaspokajał swojego ego, tak jak powiedziałam. On będzie dawał życie i on będzie chciał mieć dzieci. I ta kobieta będzie chciała mieć dzieci. Taka sama kobieta, która zostanie wykarmiona przez matkę, która zostanie zaopiekowana, która dostanie od matki miłość, poczucie bezpieczeństwa, ale tak samo i od ojca. Która dostanie ciepło, która dostanie taką akceptację przez ojca i przez matkę. Kiedy dostanie właśnie to ona wtedy będzie chciała mieć dzieci, bo ona nie będzie straumatyzowana, bo ona się nakarmi w swoim dzieciństwie, bo ona nakarmi się, kiedy przyjdzie na świat z miłością. Ja mówię o moich doświadczeniach w tej chwili, że kiedy dziecko, kobieta nie przychodzi z miłością na ten świat, przyjęta z błogosławieństwem, a przechodzi przez to ciało kobiety, czyli matki, która była zmęczona, która była w stresie, napięciu, że mąż nie przyniesie pieniędzy, że mąż nie zaopiekuje się, że nie zadba o tą strukturę, że nie zadba o ten zewnętrzny świat, to ona niestety jest w panice, w lęku, a ten płód, który rośnie, to dzieciątko, które rośnie, ten człowiek, ta mała istota,
ona dostanie sygnał. Nie jesteś tu potrzebna, ja nie jestem w stanie. Ja nie jestem w stanie ciebie wykarmić, ja nie jestem w stanie ci pomóc. Ja nie jestem w stanie, bo nie ma taty, bo jestem sama. I taka kobieta właśnie jest straumatyzowana. I taka kobieta cierpi. I taka kobieta czuje się później niespełniona, niewartościowa, nieważna, niepotrzebna. I szuka tych wszystkich też relacji na zewnątrz. Szuka mężczyzny poprzez nagość, poprzez rozbieranie się, poprzez dawanie siebie ponad wszystko, poprzez dopierdalanie sobie. Tak jest. Poprzez po prostu niszczenie siebie, swojego ciała. Poprzez ciężką pracę. Poprzez dawanie swojego ciała każdemu mężczyźnie. To są straumatyzowane kobiety. A straumatyzowani mężczyźni to są właśnie ci mężczyźni, którzy są tak samo zranieni. Którzy tak samo pochodzą od toksycznego ojca i od toksycznej matki. Czym jest ta toksyczność? To jest ból. Ból pokoleniowy. To są lata traum, przemocy, agresji, bezsilności, wstydu. Tak właśnie byliśmy wychowywani. I teraz, dopóki my się nie przebudzimy, to nic nie ruszy w tym świecie. Dopóki my nie zobaczymy, co jest ważne. A ja mogę tutaj dać sobie głowę obciąć. Że w tych środowiskach, w których jestem, gdzie dzieci są wychowywane bez przemocy, bez agresji, gdzie dzieci są kochane, gdzie dzieci są szanowane są ich potrzeby, że płacz dziecka, które tłupie nóżkami, nie chce czegoś, jest odbierany jako sygnał dla tej matki, dla tego ojca, a nie jako, że ono chce walczyć z tym ojcem czy z tą matką, albo że ono ma jakieś kolejne widzimisię. Nie, to jest potrzeba tego dziecka, tego małego dziecka, tej małej istoty. I dopóki my tego nie zrozumiemy, to my będziemy napierdalać tak, bez przerwy w siebie, a hejt niczego nie zmieni. Zatem te wszystkie zranione kobiety, wychodzące półnagie, te, które dają swoje ciało, to są zranione kobiety. Ta kobieta, która wychodzi i karmi piersią, bo zobaczcie, co się dzieje. Jak kobieta idzie, nazwę to odjebana, sorry za wyrażenie, ale po prostu to jest mocny temat i to też się wiąże z naszym społeczeństwem. To jest bardzo ważne. I półnaga, rozebrana, to mężczyzna mówi, wow, ta jest dopiero sexy, bo popatrzy sobie. Zobacz, ty widzisz ją jako akt seksualny, jako czujesz, co tam w środku. Podniecenie? Ale gdybyś dostał pierś matki, to byś tego nie czuł. Byś spojrzał na tą kobietę, kurde, ubierz się, kobieto. Bo wy podświadomie nie chcecie takich kobiet rozebranych, ale traktujecie ich jako obiekt i wyrzut swoich emocji. A matka, która karmi swojego syna, wyciąga pierś, daje życie, daje energię, daje witalność temu dziecku, daje poczucie bezpieczeństwa, to wy to postrzegacie jako coś chorego, no. Zatem zastanówmy się trochę. Zastanówmy się nad tym, gdzie to nasze społeczeństwo idzie. I przeszłam bardzo długą drogę. Od przemocy w szkole, przemocy w domu, po ród trudny, ciężki. I kocham moją rodzinę i wiem, jaki ból przeszli. I ja przechodzę ten ból, ja się cały czas z tym bólem spotykam. Ale ja sobie nie wyobrażam mieć dziecko, które ja ponownie straumatyzuję. Dlatego nie mam jeszcze dzieci, dopóki nie dojrzeję do tego. Dopóki nie dojrzeję. Dopóki nie stanę się dojrzała, czyli dopóki nie zrozumiem, jak to wszystko ma działać, żeby to z powrotem powróciło wszystko na swoje miejsce. Zdrowe miejsce, gdzie jest miłość, poczucie bezpieczeństwa, gdzie ja się nakarmię najpierw
wypełnię swoje braki z dzieciństwa, wypełnię swój ból, ukocham go, a dopiero potem dam życie dziecku, dla którego będę miała czas, dla którego stworzę świat, gdzie nie będę zapierdalać jak chomik w kółku, gdzie obok mnie stanie mężczyzna godny. Mężczyzna godny to taki, który jest połączony ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, który ma zintegrowane swoje traumy, który ma zintegrowane swoje dzieciństwo, który dostał miłość, wsparcie, a jeśli nie w domu, to dał to sobie. Jest mnóstwo technik, jest przez lata, my możemy naprawdę się pięknie ukształtować w tych czasach, kiedy jest dostęp do takich informacji, do takich technik, do pracy, do tego, jak ten świat się też zmienia. I dopóki nie stanie mężczyzna, który z miłością będzie chciał dawać, który z miłością będzie chciał spełniać swoją rolę przy kobiecie, który z miłością będzie chciał być tatą, dawać życie, dawać poczucie bezpieczeństwa, miłością karmić, rozmawiać, opiekować się, słuchać to dziecko, a przede wszystkim w trakcie, kiedy ta kobieta, czyli na przykład ja tutaj mówię o sobie, kiedy będę miała to potomstwo, to ja będę mogła się na nim skupić, ja będę mogła się zaopiekować tym dzieckiem. Bo będę wiedziała, że tam po drugiej, obok mnie stoi mężczyzna, który zna swoje potrzeby, zna swoje granice, potrafi powiedzieć zewnętrznemu światu nie idzie walczyć z jakimś systemem, na jakieś wojny, tylko jego świat to jest jego rodzina. Nie będzie tam odgrywał się politycznie, medialnie i nie wiadomo co jeszcze robił, tylko on będzie chciał mieć rodzinę, będzie chciał rozmnażać się i będzie chciał budować zdrowe pokolenie, dom, gdzie jest bezpiecznie, cicho, gdzie jest naturalnie, gdzie jest zdrowe jedzenie, naturalne, czyste, bez skazy, bez chemii, gdzie będzie odżywiał się roślinnie, gdzie będzie otaczał miłością swoją kobietę, bo będzie tego chciał. A nie, bo kobieta będzie go kontrolować i mu mówić zrób to, zrób tamto. Nie, kiedy ja patrzę na relacje, to mężczyzna, który jest połączony ze sobą, dojrzały, on to wie. On to wie, on to czuje, że trzeba rozmawiać z kobietą, że trzeba się nią opiekować, że trzeba jej wysłuchać, bo ona ma różne emocje, hormony, że właśnie on staje się męski dzięki temu, że buduje jej świat zewnętrzny, że chroni, że służy jej, że przyjmuje na świat dziecko, że on przyjmuje naturalnie poród, naturalny, nie wiezie do szpitala w panice, że kobieta umrze i teraz będą takie rzeczy się działy, dlatego że to jest system, który nas zniszczył. Dopóki nie powrócisz do swojego ciała, do swojego serca, do swojej naturalności, do swojego piękna, do tego, skąd pochodzisz, do prawdziwej, naturalnej, biologicznej potrzeby miłości, dopóki nie spotkasz się ze swoimi traumami, nic się nie zmieni. Dlatego, kochani, zacznijmy wreszcie czuć i spotykać się ze swoimi traumami, bo moja świadomość wychodzi nie z tego, że ja sobie poczytałam książki, tylko z kurewskiego bólu, który przeszłam, z trudnych dróg, niesamowitych, ciężkich doświadczeń, molestowania. No właśnie, to jest to. I teraz lęk właśnie tworzy się stąd. I wy też to macie, ten lęk. Te osoby, które hejtują właśnie kobiety karmiące matki, to jest lęk. To jest chory system, zaburzony, który właśnie został odcięty od matczynych ramion, bliskości, miłości, emocji, ciepła, regulacji. I dlatego tak się dzieje. Pracując z ludźmi, właśnie dochodzimy do tego źródła. Ja dochodzę tak samo do tego źródła, cały czas wypłakując, wyrzucając to, pracując na różne sposoby, żeby wreszcie móc spotkać się z tą prawdziwą istotą mnie, nie tą zrobioną, nie tą maską, nie tą przerobioną przez system, tylko tą prawdziwą. Czuję, działam, podążam za sercem. I teraz wiele kobiet mogłoby podążać,
ale się boi. Boi się tych właśnie straumatyzowanych facetów. Boi się ojca. Boi się matki. Boi się społeczeństwa, oceny. Tylko gdzie to idzie? Dopóki ty, kobieto, nie zaopiekujesz się sobą, swoim ciałem i nie uszanujesz go, to będziesz go wystawiać. Bo będziesz chciała, żeby to ktoś cię docenił. Dopóki nie zaopiekujesz się swoim wnętrzem, to będziesz szukać miłości na zewnątrz, w mężczyźnie, który będzie straumatyzowany, który będzie niszczył ciebie i jeszcze twoje potomstwo. I też nie wybierzesz sobie odpowiedniego partnera. I też nie wybierzesz drogi, która jest twoja. I tak samo jest z mężczyzną. Jeśli ty, mężczyzno, nie weźmiesz się w garść za swoje traumy, lęki, za swoje ciało, to będziesz cały czas skakał z kwiatka na kwiatek. Będą rozwody, to będziesz sam, będziesz wchodził w alkoholizm, będziesz wchodził w używki, będziesz wchodził w pornografię, masturbację. Będziesz wchodził, ciągle szukał wyrzutu emocji gdzieś, w kimś. Jesteśmy przez to samotni, jesteśmy przez to zagubieni, jesteśmy przez to straumatyzowani, odcinamy się od siebie. A ja chcę wam powiedzieć, że żyjąc w małej społeczności, gdzie ludzie wymieniają się ze sobą wsparciem, miłością, ciepłem, gdzie dzieci są karmione, widziane, słyszane, gdzie się też uczą ci ludzie tego wszystkiego, dlatego że zostaliśmy tak zniszczeni wewnętrznie, odcięci od prawdziwej biologii naszego ciała. Ale kiedy powrócimy, to wreszcie odkryjemy ten spokój, że nie muszę zapierdalać po 12 godzin dziennie, żeby mieć miliony na koncie, a dzieci same. Tylko dobra, zarobisz kilka tysięcy i będziesz szczęśliwy, bo będziesz przy tych dzieciach swoich, będziesz przy tej kobiecie, bo ta kobieta, ona nie będzie szukała swoje, jak to się mówi, feministki. Skąd te feministki? Bo zostały same. Nie będą szukały, te kobiety nie będą niezależne, tego, czego mężczyźni nie lubią, bo kobieta jest niezależna, bo się boi, że znowu kolejny raz zostanie porzucona i zraniona. Została przez ojca, została porzucona przez matkę i jeszcze facet to samo robi. No to co ona ma zrobić? Musi sobie zbudować biznes. Musi ktoś się zająć jej dziećmi. Właśnie, widzicie, to jest taki głęboki temat, ja mogłabym o tym opowiadać, to jest tak, wszystko się ze sobą łączy, ale co trzeba zacząć? Od źródła, czyli od tego, co cię dotyka, czyli trauma. Zapraszam na sesję online, jeśli mnie czujesz, mówię tutaj prawdę, mówię to, co tutaj czuję i mnie nie obchodzi wasz hejt, a jeszcze chcę powiedzieć co do hejtu. Jeśli w Polsce coraz więcej ludzi mówi, że idzie na policję ze względu na hejt, to znaczy, że to jest właściwa droga. Bo jeśli my siebie nie szanujemy w internecie, to my nie szanujemy siebie w domach też. I stop przemocy, stop agresji. To się musi skończyć. Bo to jest ta pierś właśnie, wykarmienie tej piersią. Ty byś nie musiał hejtować, dlatego żebyś był wykarmiony. Dlatego, że ten malec jest wykarmiony, nie będzie musiał hejtować. On będzie kreował, tworzył. On będzie tak pełny, że on będzie jeszcze dawał. A ty musisz swój żal i ból wyrzucić. Tylko nie na tego człowieka w internecie, tylko ten żal i ból masz do swojego ojca i do swojej matki. Ale bez końca nie możesz go mieć na tego ojca i na tego matkę, bo ty musisz wreszcie wziąć kiedyś odpowiedzialność za swoje życie, za swoją rodzinę. Albo na partnerów, kobiety mają, na facetów. Albo odwrotnie, nie? Mężczyźni na kobiety. Że poświęcają czas dzieciom swoim. Są biedni, ci mężczyźni zaniedbani. Wy jesteście zaniedbani przez swoje matki i przez swoich ojców. Właśnie, przez tą pierś, przez tą obecność, przez tą ochronę, której nie było. Czas to pozmieniać, czas to wrócić, czas to zmienić. Nie musisz się ze mną zgadzać, ale nie hejtuj, proszę. Ja nie chcę iść na policję, nie chcę zgłaszać na was, na nikogo. Szanujmy się. Masz jakieś swoje zdanie, napisz. Ale szacunek do siebie to jest szacunek. Jeśli ty szanujesz siebie, to ty nie będziesz musiał poniżać innych ludzi i wyrzucać swojej złości. Tak, to jest taki drugi temat. Ja nie będę teraz go rozwijała. Na temat hejtu, bo to oczywiście jest wasz ból,
który hejtuje, bo jak sobie wywalę, to poczuję się lepiej. No, to jest tylko chwilowe. I tak to w tobie będzie siedzieć. Tyle ci tylko chcę powiedzieć. Też tam byłam, też to znam. No, dobra, kochani. Zapraszam serdecznie na sesję, jeśli to czujecie. Zapraszam, jeśli czujecie, to udostępniajcie ten film po to, żeby pokazać światu, żeby coś zmienić. Jeśli czujesz, odzywaj się. Mieszkam w Andaluzji obecnie. Jeśli potrzebujesz takiego spotkania na żywo, na sesję, to mam do tego przestrzeń. Jeśli potrzebujesz konsultacji, to zapraszam. Ja z wykształcenia jestem socjologiem, jestem też coachem, który tak naprawdę cóż po certyfikacie, jeśli nie ma obecności, jeśli nie ma szczerej chęci do pracy z drugim człowiekiem. Ale najwięcej właśnie takiej pracy, którą rozumiem, doświadczam, to jest ta praca właśnie ze sobą. To nie książki, to nie edukacja, to nie kurs, to nie tytuł i to nie żadne dyplomy mnie zbudowały, tylko doświadczenie, żywe doświadczenie, człowiek, spotkania z człowiekami, zmiany, utraty, brak, ból, cierpienie i to wszystko. Więc jeśli to czujesz, to zapraszam serdecznie. Pozdrawiam Was ciepło, kochani, i życzę Wam cudownej niedzieli albo dnia, bez względu na to, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Hej!